Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie wzruszająco i długo, ponieważ chcę Wam pokazać moją włosową historię. Będzie mnóstwo zdjęć i myślę, że wiele z Was będzie mogło się moją historią zainspirować lub też utożsamić, ponieważ już wcześniej dodałam na bloga moją włosową historię i dużo osób pisało mi, że widzą w tej historii siebie i to jest naprawdę super, ponieważ takie osoby już na wstępie widzą nadzieję dla siebie, ponieważ skoro moje włosy wyglądały tak, jak wyglądały i teraz wyglądają zupełnie inaczej, no to ich też będą mogły się zmienić. Mam dziś koka, ponieważ moje włosy są już bardzo niewyjściowe i musiałam je związać. A bardzo zależało mi, żeby nagrać Wam ten film, żebyście mieli co oglądać na weekend, ponieważ w weekend nie dam rady nic nagrać, ponieważ będę na targach Beauty Days w Warszawie i dajcie mi znać, czy ktoś z Was też będzie. Piszcie na dole w komentarzach. Ja mam już przyszykowany laptop ze zdjęciami, herbatę, także zaczynamy. Tu mam roczek, albo nawet nie cały, ale już widać, że mam takie większe loki, bujną fryzurkę, że tak powiem, niemowlęcą. Z kolei tutaj już widać, że te loki są mniejsze. Ponadto, jak widać, byłam małą blondyneczką. To zdjęcie specjalnie chciałam Wam pokazać, ponieważ tutaj widać włosy mojej mamy, która, jak widać, też ma kręcone włosy, tylko całe życie czesała je na sucho, ponieważ nie miała takiej wiedzy jak większość społeczeństwa, jak dbać o kręcone włosy. Ale jak widać, ona też ma bardzo podatne włosy. Ja w ogóle mam kręcone włosy na pewno właśnie po mamie, po tacie, po prababci i ogółem po rodzinie mojego taty, ponieważ oni mieli kręcone włosy i bardzo podatne i tak jakoś się złożyło, że i ja takie otrzymałam. A co ciekawe, to moi dwaj bracia też mają kręcone włosy, z kolei moja siostra ma proste i jest blondynką, także geny. Tutaj widać jem jakąś szynkę bądź ser. Ewidentnie lubiłam jeść. W sumie to lubiłam jeść, bo zawsze byłam głodna. Tutaj jak widać z moim psem, ukochanym z dzieciństwa. Jakieś takie króciutkie miałam te włosy, ale już widać, że są dość skręcone. I nadal byłam blondynką. Tina Turner. Tu możecie zobaczyć, jak wyglądałam po przebudzeniu. Rozciapiżone włosy, po prostu bujna czupryna. No i tak się żyło. Tutaj musiałam mieć gdzieś 5-6 lat, chyba to było przedszkole. I tutaj już miałam brązowe włosy i warkoczyki. Co robisz? Na tym zdjęciu mam już 7 lat i pamiętam sytuację przed, która miała miejsce, gdzieś miałam około, 6 lat i pamiętam, że miałam takie włosy dotąd, gdzieś takie dotąd. I niestety bardzo ich nienawidziłam. Miałam 6 lat, a już tak bardzo miałam świadomość tego, jak bardzo tych włosów nie cierpię, ponieważ miałam zawsze taką szopę. Ale niestety mama nie chciała mnie zabrać do fryzjera. No bo wiecie, długie, ładne i tak dalej, ale ja się uparłam. Gdy mojej mamy nie było w pobliżu, chwyciłam za nożyczki, w mig ścięłam sobie włosy na krótko i schowałam włosy za szafę. Pamiętam to jak dziś. No i oczywiście tak sobie te włosy ścięłam, że w końcu mama musiała zabrać mnie do fryzjera i wróciłam z takimi włosami. Takimi. Bo z jednej strony sobie takie ścięłam krzywo, wiecie, że tragedia. Tutaj z kolei mam 10 lat i to było przed ślubem mojej siostry.
Moja mama chciała, żeby mi rozjaśniła włosy, to znaczy nałożyła farbę. No i stwierdziłyśmy, że mi też rozjaśnimy. No bo wiecie, wesele tutaj, 10-latka musi się odpicować. No i rozjaśniłam sobie włosy. A potem okazało się, że była to farba niezmywalna, więc tak chodziłam sobie do szkoły z tą piękną fryzurką, aż w końcu włosy mi nie odrosły. No i szkoła nie była z tego powodu za bardzo zadowolona. Ale przyznam Wam, że jak planowałam już właśnie w dorosłym życiu zrobić sobie blond, to tak patrzyłam sobie na te zdjęcia i tak sobie patrzyłam, czy faktycznie ten blond by mi pasował. No i ogółem podoba mi się, jak wtedy wyglądałam, ale no wiecie, 10 lat. Ale fajna przygoda. Ze szkoły mnie nie wyrzucili, więc nie jest tak źle. Tutaj jak widać już miałam swoją fryzurę na grzyba, na pieczarkę w zasadzie. No i tak właśnie chodziłam w takim kitku związanym na dole. Trochę przykro mi się na to teraz patrzy, no ale tak było. Tu jak widać włosy mnie odrastały. Wakacje również tutaj miałam robione piękne fryzurki. Można było zaszaleć. Lepsze to niż wiecie, ta moja pieczarka na głowie. Tu miałam gdzieś 12 lat. No tak 12 powiedzmy, 11-12 i no to była moja tradycyjna fryzura, ponieważ tutaj miałam na środku przedziałek, włosy ulizane. I nie żeby sobie jakby zrobić kitek taki, żeby sobie tutaj wsówkami spiąć. Nie, nie, nie. Ja po prostu miałam te uszy zakryte moje tymi włosami i tak sobie chodziłam z takim kitkiem. Ach, tutaj mamy, no, możecie zobaczyć sobie z bliska, jak to wyglądało. Pokarbowane włosy, mega ucisk. Pamiętam też, że bardzo denerwowały mnie te włosy z przodu, ponieważ tu były takie skręcone i one były takie nieulizane i niedostosowane jak te z tyłu do siebie. I po prostu tak mnie denerwowały, one tak mi tutaj wystawały, takie, no taka szopa wystająca, wiecie, takie pasmo. Okropne. O, to zdjęcie, pozdrawiam Gracjanę, robiła właśnie moja koleżanka i to było przed zakończeniowym balem 6 klasy podstawowej. No i moja koleżanka stwierdziła, że mi wyprostuje włosy. I nawet jeszcze nie wyszłyśmy na tę imprezę, dyskotekę, a już mam zafalowane włosy, pofalowane i pokarbowaną górę. Wiecie, to była ta taka prostownica metalowa z takimi wstawkami. Można było albo dać takie płytki do prostowania, albo do karbowania. I ta prostownica była gdzieś tak za 30 zł. O, tutaj znowu jem smacznego Madzia. Ale tutaj widać, że moje włosy były dość błyszczące i no tak dość pokarbowane z góry. To się nazywa włosy walczące o swój żywot. Nawet przy koczku widać loki. To już były czasy gimnazjum, pierwsza. No i tutaj już miałam dłuższe włosy. Oczywiście tutaj w ogóle wkroczyła w moje życie prostownica z wymiennymi płytkami, którą bardzo zawzięcie prostowałam sobie włosy. I pamiętam, jak stałam przed tym lustrem, upał na dworze niemiłosierny, a ja twardo z rana stałam i prostowałam te włosy, żeby to jeszcze była jakaś normalna prostownica, ale to były te blaszki okropne. Nie dość, że tak śmierdziało siarką, to miałam popalone palce i jakby szczerze sobie powiedzmy, to te blaszki były tak słabe, miały tak słabą moc, że po prostu słabo te włosy prostowały. Widać na tym zdjęciu, że mam takie niedoprostowane te włosy, a do tego się bardzo paliły. No i te moje pęcherze na palcach poparzone, to był kosmos. I co jest ciekawe, to to, że wtedy prostowałam włosy i jako tako je akceptowałam, ale nigdy, jakby zdjęcia sobie robiłam w domu w rozpuszczonych włosach i pamiętam, dodawałam je na naszą klasę, ale nigdy w życiu nie wyszłabym w nich na dwór.
Ja miałam totalną fobię wychodzenia z domu w rozpuszczonych włosach. Nawet jeśli były proste, ponieważ mimo, że były proste, to były i tak spuszczone, wiecie, no dużo mam tych włosów, więc nawet jak były proste, było ich dużo. Były ścięte na prosto, także i pamiętam dokładnie tą fobię i aż przykro się robi, jak sobie teraz o tym myślę, co ja w ogóle miałam w głowie. No, na tym zdjęciu genialnie widać to, jak wyglądała moja fryzura w prawie całym gimnazjum, w całym okresie gimnazjum. Czyli prostowałam sobie grzywkę na prosto, koczek z tyłu, taki zaokrąglony, mały. I ten koczek był tak ściśnięty, byleby nie było widać, że ja mam kręcone włosy. Tak się ich wstydziłam, tak bardzo ich nienawidziłam, że po prostu, no, tak właśnie wyglądała moja fryzura. No i chodziłam albo w taki sposób, albo jak sobie wyprostowałam te włosy, no to chodziłam w takim kitku. Mimo że te włosy i tak tam próbowały żyć i się zakręcały oczywiście. Ach, co wy ze mną przeszłyście. No i nastał taki moment, to już była 3. klasa gimnazjum przed bierzmowaniem, że poszłam do mojej ówczesnej fryzjerki Asi i chciałam, żeby ona właśnie mi na tą okazję cudowną mocno wycieniowała włosy i wyprostowała. Pamiętam, jak siedziałam u niej na krześle, pracowały tam manikiurzystki, kosmetyczki i tak dalej. I pamiętam, jak Asia umyła mi włosy, posadziła mnie na fotelu przed lustrem i nagle naokoło mnie zbiegły się wszystkie kobiety i zaczęły podziwiać moje piękne włosy. A ja, taka mała, z burakiem na twarzy siedziałam i nie rozumiałam, o co im chodzi. Po prostu we mnie było tak okropne uczucie. Ja chciałam po prostu, żeby one uciekły i się do mnie odczepiły, bo przecież ja mam beznadziejne włosy, o co im chodzi. No i pamiętam wtedy, jak Asia mi powiedziała, że ty, Madzia, poczekaj jeszcze kilka lat i docenisz i zrozumiesz, co ty masz na głowie. I ja w ogóle nie rozumiałam, o co jej chodzi, totalnie, w ogóle tragedia. Jedyne, co ja wtedy chciałam, po prostu, żeby mi te włosy wysuszyła, podcięła i je wyprostowała i wtedy ja byłam najszczęśliwsza na świecie. No i tak chodziłam sobie w tych prostych włosach. Oczywiście chciałam ten efekt jak najdłużej utrzymać, to niestety włosy trzeba było myć. No ale jak już te włosy prostowałam, no to miałam zawsze przy sobie ten grzebek widoczny na zdjęciu. Nosiłam go w torebeczce i wiecie, szłam i sobie czesałam, bo przecież proste włosy są takie ładne, ulizane, jeszcze ich było mniej, więc jak już widać tutaj nastąpił duży postęp, ponieważ wyszłam z domu w prostych włosach. Prawdopodobnie przez to mocne wycieniowanie, ponieważ wtedy te włosy już nie były aż tak wielkie na tej głowie. A przecież ja bałam się wielkiej czupryny mega. Widać, że najszczęśliwsza to ja byłam, będąc właśnie w prostych włosach, obok mnie moja przyjaciółka i wtedy nasze włosy wyglądały identycznie. Mi się wydaje, że ja po prostu jak miałam te proste włosy, to wydawało mi się, że jestem przy wszystkich bardziej akceptowalna, dlatego że ja sobie coś w głowie uzurałam, że ja w kręconych włosach jestem beznadziejna. Powiem wam, że to jest kosmos, jak ja sobie o tym wszystkim pomyślę. No i pod koniec 3. klasy gimnazjum siedziałam właśnie sobie z tą moją przyjaciółką na balkonie u niej. I wiecie, my ogółem robiłyśmy sobie ciągle selfie. Ona miała cyfrówkę i to po prostu nasze hobby to było robienie sobie zdjęć i selfie. No i tak robiliśmy sobie te zdjęcia i ja chyba tutaj miałam sobie zrobione włosy pianką, ale oczywiście je związałam w koczkę. No i powiedziałam jej, pozdrawiam Cię, Baranek, serdecznie. No i powiedziałam jej, wiesz co, ja rozpuszczę włosy. No i ja zmotywowana przez nią rozpuściłam te włosy i właśnie to było to pierwsze zdjęcie w moich włosach. Naprawdę mega ważne wydarzenie. To może teraz być takie żałosne dla niektórych, ale dla mnie to był mega krok do przodu, naprawdę. No i tu kolejne zdjęcie, to może było dzień później.
Oczywiście najlepiej robiło mi się selfie lustrzanką mojego brata w jego pokoju. Gorąco Cię, Bartek, pozdrawiam. No i zobaczcie, jak te włosy tutaj są stylane prostownicą. Idealne zdjęcie, aby pokazać właśnie, jak te włosy wyglądały i jak bardzo były przemęczone. No i jak już rozpuściłam te włosy z tego zdjęcia, no to stwierdziłam, dobra, będę nakładać tą piankę i jakoś to będzie. No i pamiętam, że przyszłam w trzeciej klasie gimnazjum właśnie już pod koniec do szkoły w takich włosach. Trema niesamowita, w ogóle przeżycie nie do opisania. No i ludzie na holu zaczęli się mnie pytać, co mi się stało z włosami. No. A ja, no wiecie, no powiedziałam tak, że to są moje naturalne, oni, każdy się mnie pytał, co mi się stało z włosami, bo nikt nigdy nie widział mnie w kręconych włosach. Ludzie nie mieli pojęcia, że to są moje naturalne włosy. Wiecie, ja zawsze chodząca w tej grzywce prosto i w tym koczku, nagle wszłam w takich rozpuszczonych włosach. Potem były jakieś sesyjki, włosy odrastały, tylko tutaj właśnie, prostowałam te włosy, znaczy nie prostowałam. Pielęgnowałam je, szampon z SLS-em, pianka, nie znałam się na tym wszystkim, co teraz, ale widać, że te włosy już wracały do jakiejś tam świetności, ponieważ wystarczyło to, że chociażby tą prostownicę odstawiłam, bo jednak włosy potrzebują trochę czasu, żeby wrócić do swojego skrętu po długim prostowaniu. Tutaj pierwszy raz pofarbowałam sobie włosy szamponetką, kasztanowy brąz, ponieważ denerwowały mnie te moje naturalne, takie jasne refleksy. Chciałam mieć jednolity kolor i byłam ciekawa, jak będę wyglądała w ciemniejszym kolorze. Myślę, że każdy z nas miał taki etap w swoim życiu, kiedy użył szamponetki. No i potem farbowałam już sobie włosy farbą na ciemny brąz. Tu jak widać już miałam piękne sprężyny, tylko niestety miałam włosy ścięte na prosto i ten mój przedziałek nieszczęsny. I tutaj dokładnie widać właśnie to, o czym mówiłam na tym filmie z wydobyciem skrętu u nasady. Że jednak moim zdaniem ten przedziałek trochę zatrzymuje ten skręt, ponieważ te włosy są ciągle w miejscu, jakby nie żyją swoim życiem, nie można wymachać nimi i jednak moim zdaniem ten skręt może trochę się zmniejszyć u nasady. No i dodatkowo te ciężkie włosy. U mnie może z tym nie było aż tak źle, ale właśnie jak widzicie, ten przedziałek, to jest jakaś masakra. A tutaj dalej wchodziła w grę pianka. Dalej był przedziałek, ale piękne sprężyny, nie da się zaprzeczyć. To był Sylwester 2011-2012 i na tym zdjęciu mam mniej więcej już 3 miesiące bardziej świadomej pielęgnacji, ponieważ jesienią 2011 znalazłam bloga Anwen, czytałam się i też wątki na wizażu różne. I jakby już wtedy pamiętam, że wprowadziłam odżywkę do mycia i rozczesywanie tylko na mokro. Wydaje mi się, że też dalej większą rolę grała pianka, ale już było bardzo jakby... widać jednak, że te włosy tak o wiele bardziej się błyszczą. Poza tym u mnie na początku królowała pianka Loreto z Biedronki, taka fioletowa i po prostu to była moja miłość. Uwielbiałam ją. Zresztą pamiętam, jak jedna pani raz z Biedronce zapytała się mnie, to jest trwała, prawda? To nie są naturalne. A ja jej powiedziałam, dziękuję, to są naturalne. A ona... I taka, nie uwierzyła mi za bardzo i jakby miała do mnie pretensje, to znaczy w jej twarzy była taka pretensja w moją stronę, że dlaczego ja kłamię, to na pewno są naturalne. Ale ja uznałam to za komplement. Jak widać też na tym zdjęciu ja mam, grzywkę. Powiem Wam, że ja tej pianki dawałam tak dużo, że ta grzywka po prostu była tak ściśnięta sztywno tutaj za ucho i ona się w ogóle nie ruszała. No i oczywiście przedziałek.
Tutaj już też to było jakoś pół roku od rozpoczęcia bardziej świadomej pielęgnacji. Już te włosy są takie ładne, połyskujące, błyszczące. A tu jak widać pierwsze włosomaniacze z zachowania, czyli zdjęcia włosów od tyłu i pamiętam jak nakłaniałam do tego mamę, by mi zrobiła zdjęcie. I tutaj spójrzcie tylko na ten lewy bok, jakie mam piękne, krzywe włosy. I tutaj, jak widzicie, już zniknął mi przedziałek. A stało się to dlatego, że pamiętam jak byłam u mojej bratowi Iwony, pozdrawiam. I ona tak patrzyła na moje włosy i powiedziała: słuchaj, weź te włosy zaczesz do tyłu. Może będzie to wszystko lepiej wyglądać bez przedziałka. No i właśnie tak pozbyłam się przedziałka, że po prostu zaczesałam te włosy do tyłu na mokro. Jak oczywiście umyłam włosy, zaczesywałam je do tyłu i w końcu ten przedziałek został zniwelowany. I jakby wydaje mi się, że też lepiej ta fryzura się prezentowała. Nadal włosy były ścięte na prosto, ale mimo wszystko wyglądało to już lepiej. Tutaj spójrzcie na te moje piękne, sprężynowe końcówki. Po prostu ja chodziłam co 3 miesiące pocinać włosy. Nie było opcji, żeby było inaczej. I jak pomyślę sobie o moich aktualnych, a na tym zdjęciu, to po prostu jedyne co mam ochotę, to wrócić do naturalnych włosów, serio. To była moja wielka inspiracja. Stwierdziłam, że zetnę włosy i po prostu potem będę miała taką fryzurę jak ta pani. Do dzisiaj chciałabym znaleźć jej jakieś social media, o ile ma, i po prostu śledzić jej włosy, ale nigdy, nigdzie potem już jej nie widziałam, tylko to zdjęcie znalazłam. Tutaj dalej farbowałam na ciemny brąz. Jak widać, miałam tak trochę wycieniowane włosy, już oczywiście włosy do tyłu. W jednym momencie miałam rozjaśnione kilka pasemek. Pamiętam, że to dość mocno zniszczyło mi włosy. Wtedy nie było jeszcze Olaplexów ani nic takiego. Tu widać takie delikatne refleks, cudne sprężyny. Nie do opisania, że to są moje włosy. Zachciało mi się blondu. Tutaj zaszalałam. Jak widać, zapuszczałam moje odrosty i dokładnie widać tą przerwę między naturalnym kolorem a farbowanym. No i ciachnęłam sobie raz po prostu włosy przed lustrem. Samantha Maria. Dam Wam linka na dole. Po prostu świetna vlogerka z UK. Zainspirowała mnie do grzywki, ponieważ sama wtedy taką miała. No ale byłam mega z niej dumna, powiem Wam szczerze. Tutaj już bardzo marzył mi się blond. I moja fryzjerka rozjaśniła mi tylko pasma i one były dość takie rude, ale ja byłam mega zadowolona. Jak widać, tutaj już byłam za chuda, mocno za chuda, ale mniejsza. Tutaj jest, to miałam dalej ten mój blondzik, ale spójrzcie uwagę na to, jak mocno wyprostowały mi się te blond włosy. Jaka duża jest różnica, jak się rozjaśni włosy Olaplexem, a jak bez. Tutaj dokładnie po prawej stronie na dole możecie zobaczyć taką falę, która mi się zrobiła. No i wtedy sukcesywnie właśnie podcinałam włosy, żeby ten blond zniknął, ponieważ były tak nieładne te włosy. Bardzo mi się to nie podobało. No i tak zapuszczałam. Farbowałam sobie włosy na taki czekoladowy brąz, bardzo fajny brąz, u mojej fryzjerki Eweliny w Bolszewie. Tutaj nadal byłam brunetką. No i wtedy zamarzyłam o blondzie. No i poszłam do mojej fryzjerki Eweliny na pierwszy etap rozjaśniania włosów z użyciem Silaplex. Tutaj właśnie macie tego efekty. Po czym po 2 miesiącach poszłam już na totalny blond i po prostu to, jak ja byłam szczęśliwa wtedy, to jest nie do opisania. Nadal jestem zakochana w tym kolorze i tak jak tam wtedy wyglądałam, no mówię Wam. I zobaczcie, jaka jest różnica, bo właśnie tutaj było rozjaśnienie z Silaplexem. Potem włosy mi odrastały, tak sobie rosły. Sukcesywnie włosy podcinałam. Tu jak widzicie, to już bodajże jest czerwiec 2017. Tutaj sierpień. Nadal podcinałam włosy, tego blondu już za dużo nie zostało.
Kolejne zdjęcie, tu bodajże z listopada. No i w grudniu ponownie rozjaśniłam włosy. Tylko że zrobiłam głupotę, ponieważ dawno nie byłam u pani Danki podciąć włosów. Rozjaśniłam włosy i po tym rozjaśnieniu poszłam podciąć włosy i blond prawie zniknął. Znaczy nie zniknął, ale znowu było go mało. Totalna głupota. Tylko pamiętajcie, że jak chcecie rozjaśniać, to najpierw idźcie je podciąć. Chyba że za jednym razem wszystko się odbywa. No i w sumie dotarliśmy do końca. Tak moje włosy wyglądają teraz. Obecnie mam zamiar znowu wrócić do naturalnych włosów, ale nie wiem, co to będzie. Ja już 3 razy z rzędu chciałam zapuszczać naturalne włosy, 2 razy z rzędu, 3. I wracałam dalej do blondu, więc zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, co będzie, ja po prostu zmieniam szybko zdanie, ale ważne, żeby dobrze się czuć ze swoimi włosami. I tego Wam też życzę, abyście w końcu zaakceptowali i pokochali swoje włosy. No i mam nadzieję, że moja włosowa historia przypadła Wam do gustu. Dajcie znać, co myślicie, czy faktycznie możecie utożsamić się z tą historią, albo może z pewnymi momentami z moich okresów w życiu. Dajcie koniecznie znać, bo bardzo jestem ciekawa i mam nadzieję, że dobrze się Wam mnie słuchało i że nie zasnęliście po drodze. Ja zachęcam Was do subskrypcji, do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku, do odwiedzania bloga. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.